Nie wiem, czy siłowo, czy ją po prostu się jakoś odkręca. Młotkiem. Wy to wszystko byście młotkiem robili. Witam wszystkich z tej strony Ulac. Jest dzisiaj sobota, więc co robimy? Nagrywamy filmy. I już dzisiaj jedną recenzję żeśmy nagrali, teraz bierzemy się za drugą, z tym, że ta druga jest troszkę inna, bo zamiast zajmować się jak klasycznie recenzjami replik, to dzisiaj zajmiemy się czymś troszkę dodatkowym, a dokładniej recenzją kamerki, bo Runcam wypuścił nowego Scopecama, dedykowanego oczywiście do replik, do ASG, więc dziwne by było, jakbym go nie kupił i nie sprawdził, jak nagrywa. Wcześniej do tej pory używałem Scopecama 2, tego ustrojstwa w wersji 4K, wcześniej miałem jeszcze bez 4K, w tej chwili używam 4K i do tej pory byłem z tego dość zadowolony, choć nie ukrywam, że momentami moim zdaniem miał problem ze światłem. Ale Runcam wypuścił coś nowego, więc od razu zamówiłem. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, to opakowanie, bo nie ukrywajmy, że to opakowanie jest ponad 2 razy większe niż poprzednie opakowania kamerek od Runcama, jakie dostawałem. Więc to był pierwszy taki, jak to przyszło do mnie, to było takie, czemu to jest takie duże? Bo ja kojarzyłem, nawet Skrzatu mi mówił, że ta kamera jest większa. Ja mówię, no dobra, no jest większa, ale nie sądziłem, że aż tyle. A zaraz do tego przejdziemy. Pierwsze co, to zajmijmy się samym pudełeczkiem. Pudełeczko klasyczne, tu mamy oznaczenie modelu, oznaczenie numeru seryjnego, opis Runcam. I tak naprawdę tyle. Poza naklejką z kodem seryjnym i tak dalej nie mamy żadnego ładnego loga, jaki to jest model, mamy tylko logo samej firmy. Więc otwieramy pudełeczko. Otwiera się jak współczesne pudełka z telefonami. Pierwsze co mamy, to instrukcja obsługi. Instrukcja jest duża, ale treści w niej nie za wiele. Bo użyto bardzo dużej czcionki. To jest identyczna instrukcja, jak była do tej pory w każdej innej kamerze Runcama, tylko że wtedy ona była jak pół tego, albo 1/4 nawet. Natomiast teraz ta instrukcja jest bardzo duża, tylko dosłownie, jakbym położył Wam tamtą, to jest po prostu zwiększona skala. To nie jest tak, że tu jest więcej informacji, po prostu jest większa czcionka. I mamy tutaj w tej instrukcji kilka podstawowych informacji, gdzie są jakie klawisze, jakie mamy podstawowe funkcje, jakie przyjmuje baterie, jakie mamy Wi-Fi, jaką mamy soczewki i tak dalej, oraz na przykład w jakichś rozdzielczościach możemy nagrywać i jak podłączyć to na przykład do telefonu czy do komputera. Ok, klasyczna instrukcja, taka sama jak w poprzednich, tylko tyle, że większa. Niech jest. W pudełeczku mam dodatkowe pudełeczko, w którym jest troszeczkę akcesoriów. Zdejmę rękawiczkę, bo inaczej tego nie ogarnę. Pierwsze co, to mamy kabel USB na USB-C. Do ładowania, do przesyłania danych. Dość krótki kabelek jest. Dalej mamy montaż do zamontowania Scopecama na optyce. Bardzo fajnie. Jest on na 25 bądź 30 mm tubus. W zależności czy założymy, czy nie założymy redukcji. Bo w środku mamy redukcję, żeby zmniejszyć średnicę. I tak naprawdę to wszystko, co dostajemy z akcesorii dodatkowych. Kiedyś dawali jeszcze kluczyk, no teraz go już nie ma. Trochę szkoda, bo ze względu na to, że niestety ten Scopecam montuje się troszkę mniej wygodnie niż poprzednie. I oczywiście jak już to mamy ogadane, to została nam jedna rzecz, czyli sama kamera, która siedzi tutaj w środku. Siedzi bardzo mocno wciśnięta, a ja mam zgrabiałe łapy. O, udało się wyjąć. Od razu widać, że kamerka jest, delikatnie mówiąc, większa niż jej poprzednik. Trochę urosła, nie? Trochę bardzo. Ale zaraz wyjaśnimy czemu, bo jest do tego dobry powód. Ja sobie zrobię taki delikatny mały statywik z tego pudełka. Postawię sobie GoPro między mną a Wami, które będzie patrzyło też mi tutaj na ręce, żeby móc Wam lepiej pokazać, jak to wygląda z bliska. Bo wydaje mi się, że z tamtej kamery może być nie wszystko ładnie widoczne. Dobrze, o tym Scopecamie za wiele mówić nie będę, bo go już znacie. To była recenzja, był opis, więc to tak wygląda. Jedyne co, to tak jak mówię, no porównanie ich ze sobą jest dość kluczowe, bo różnica jest potężna w rozmiarze. Jest dużo dłuższy, no może nie dużo, tak, ale 2 cm jest dłuższy, Scopecam jest dużo wyższy, co jest moim chyba zdaniem największą wadą, bo zasłania optyki wręcz.
jest tak wysoki, więc trzeba go montować powyżej lunet, na lunecie, nad lunetą, dlatego też pewnie daję od razu zestaw montażowy na lunetę. I jest oczywiście też odpowiednio grubszy. I to tyle, jeżeli chodzi o porównanie, bo tutaj głównie się zajmowaliśmy gabarytem i teraz bierzemy się oczywiście za już ten docelowy ScopeCam RamCam ScopeCam Plus. Bo co jest tak naprawdę głównym punktem sprzedażowym tego ScopeCama? To jest powiększenie razy 10, bo we wszystkich tych poprzednich ScopeCamach mieliśmy stałe powiększenie. Tu była stała soczewka i one były ustawione tam z ostrością, przynajmniej w tym modelu, bo to była 40 mm obiektyw, chyba tak go opisywali. To tutaj była ostrość między 40 a 70 metrów. Na tej odległości obraz był najbardziej ostry. Powyżej było oczywiście lekko rozmazane, poniżej było lekko rozmazane. Natomiast w tym urządzeniu mamy regulowane powiększenie od 1 do 10 optycznie. Nie wycinamy obraz z tego, co ona widzi, tylko mamy powiększenie optyczne, czyli prawdziwą soczewkę. Rewelacja moim zdaniem. I to jest długość do 50 mm z tego, co widziałem, czyli razy 10. Niestety na razie nie jestem pewien, jak porównywać powiększenie w tym z powiększeniem tutaj, bo poza tym, że to jest 50 mm, to jest niby 40 mm, to nie jestem pewien, czy na przykład tutaj powiększenie razy 8 odpowiada powiększeniu, które mieliśmy w tej kamerce. Więc to tak naprawdę zobaczycie dopiero na testach. Ja też tego nie wiem, bo dopiero będę to porównywał właśnie też na testach, bo wtedy robiłem sobie naprawdę dość długi test wszystkich powiększeń w tej kamerze, wszystkich rozdzielczości w jednej, w drugiej kamerze i postaram się to wszystko umieścić w tym filmie, żebyście to dokładnie widzieli. Żebyście mieli naprawdę w miarę jak najdokładniejszy obraz, jak to działa, jak to wyświetla, jak wygląda obraz w tej kamerze. Jako że mamy to powiększenie tutaj regulowane, no to trzeba było gdzieś tą ruchomą soczewkę upchnąć. No to upchnięto to tutaj, więc mamy kawał tubusu z przodu kamery, żeby to wszystko się po prostu mieściło. I zresztą jak spojrzycie, to soczewka tutaj, obiektyw jest kilkukrotnie większy. Jeżeli brać pod uwagę powierzchnię, to tutaj mamy, no nie wiem, nawet powiedzmy średnicę, to tu mamy niecały centymetr średnicy, tu mamy z 4-5 cm średnicy. Więc to jest potężna różnica i mam nadzieję, że to będzie dobrze wpływało na ilość światła, jaką jest w stanie ta kamera zebrać, bo to jest najważniejsze przy soczewce. Tak. Co fajne, w zestawie też mamy od razu klapkę, która nam osłania optykę. Klapkę oczywiście można zdemontować. Nie wiem, czy siłowo, czy ją po prostu się jakoś odkręca. Młotkiem. Wy to wszystko byście młotkiem robili. Tak czy inaczej, tutaj mamy prawdopodobnie po odkręceniu tej śrubki jesteśmy w stanie zdjąć ten cały front z osłonką. Ja go wolę zostawić, bo to chociaż jakakolwiek osłona, bo nie ukrywajmy, że trafienie w tą szybę, a trafienie w tą szybę to jest całkiem inna rzecz. I niestety, tak jak dostanie tutaj, jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło kulką, no bo obiektywik jest malutki, tak? I do tego mamy z przodu szybę i dopiero za nim jest obiektyw. Tak tutaj niestety mamy dość cienką szybę o bardzo dużej powierzchni i za nią, dosłownie kawałek za nią mamy od razu obiektyw. Więc ryzyko uszkodzenia tutaj jest dużo większe i niestety ryzyko, że tutaj dostaniemy naprawdę jest spore, więc ja osobiście będę tutaj zakładał jakąś dodatkową pleksę, żeby osłonić tą szybkę przed nią. No bo nie ukrywam, że ta optyka, jako że mamy powiększenie od razy 1, czyli mamy praktycznie zerowe powiększenie, tylko tyle, co nam daje umiejscowienie kamery, więc w tym momencie ja planuję tej kamerki używać m.in. do C-Cuba, żeby nagrywać jakieś C-Cuby, może Speedsoft, zobaczymy. Co prawda no, wymaga to trochę odwagi, no bo nie wiem, ile ta kamera wytrzyma takiego traktowania. Jako że już mamy omówiony zespół optyczny, to przechodzimy do tyłu. Ogólnie cały korpus jest wykonany z aluminium, tak samo jak tutaj. W odróżnieniu do pierwszego ScopeCama, który wychodził i nazywał się chyba ScopeCam Lite, on był też w wersji zwykłej i 4K. I on był w plastikowym obudowie i szczególnie te montaże do szyn lis były bardzo delikatnie wykonane i to był spory problem, ja się bałem, że to mi się rozpadnie. Tak tutaj dostajemy oczywiście wszystko w aluminiowej obudowie z aluminiowymi zaczepami. Jedyny problem, to tutaj mamy już fajne zaczepy, bo mamy aluminiowe, jak już powiedziałem, z blokadką, żeby nam się, broń Boże, na szynie lis nie przesuwał. Niestety problem jest z tym, że w poprzedniej kamerze tutaj mieliśmy beznarzędziowy system dokręcania. Po prostu odginaliśmy, dokręcaliśmy i to było bez żadnego problemu. Tak, na nowej kamerce
Mamy tutaj dwa imbusy 2,5 mm i niestety musimy to po prostu już narzędziami dokręcać, inaczej się nie da. Moim zdaniem wada, bo to naprawdę można było rozwiązać dokładnie w ten sam sposób. I byłoby to moim zdaniem dużo wygodniejsze. Niestety wyszło to inaczej, no jest jak jest. Co fajne, mamy tutaj też dodatkowe imbusy, jak się przyjrzycie, przód, tył i tak samo tutaj, którymi możemy leciutko regulować sobie odchylenie na boki, żeby nam scope cam patrzył tak jak powinien, więc jesteśmy w stanie regulować położenie całego scope cama. Plus też odkręcając te dodatkowe imbusy jesteśmy w stanie też regulować jego ustawienie góra-dół. Ja jeszcze się tym nie bawiłem, jest to bardzo fajny feature moim zdaniem. Będę jeszcze z tym walczył, zobaczę czy... bo w tej chwili ja mam wrażenie, że scope cam na mojej replice patrzy lekko w dół. Więc ja będę to próbował wyregulować, żeby ją leciutko unieść. To mamy omówione, to przechodzimy do góry, gdzie mamy manipulatory. I mamy tutaj przycisk włączenia menu, włączenia Wi-Fi i tak dalej. To ogólnie jest przycisk, który włącza kamerę, żeby wejść w opcję. Nie musimy wtedy mieć żadnego włączonych dodatkowych funkcji, włączonego nagrywania. Możemy po prostu odpalić kamerę, używając tego przycisku. Dodatkowo, i to jest też przycisk akceptujący, jeżeli dalej biegamy po menu. Mamy też przyciski powiększ i pomniejsz. To są przyciski stricte do regulowania powiększenia tutaj w tym urządzeniu. Plus mamy ten przycisk przesuwny, który znamy z poprzedniej kamerki, który w poprzedniej kamerce włączał nagrywanie. Tutaj również on włącza kamerę i włącza nagrywanie automatycznie. Więc jest to taki szybki przycisk, przesuwamy i kamera się włącza. I kamerka włącza się i zaczyna nagrywać tak samo jak poprzednia, czyli daje nam sygnał wibracjami. I jako że jest to aluminiowy montaż i tak dalej, to bardzo ładnie przenosi się na replikę. I jeżeli ktoś ma replikę, która jest w miarę sztywna, to wierzcie mi, że w całej replice czuć, że kamera zaczyna nagrywać. Bo są wibracje przenoszone dość ładnie. To mamy omówione, to przechodzimy na ostatni element kamery, czyli na tył, gdzie mamy coś nowego, mamy ekran. I na ekranku po włączeniu kamery, ona w tej chwili nagrywa, mamy czas nagrywania, mamy poziom baterii, mamy aktualne powiększenie oraz rozdzielczość, w jakiej nagrywamy. Ja teraz sobie wyłączę nagrywanie. Pyk, wyłączyłem sobie nagrywanie. Mogę się pobawić właśnie zoomem. Wyłączymy teraz, ustawimy sobie razy 1. I mam tutaj podgląd tego, co aktualnie widzi nasza kamera. Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc bardzo fajnie, dużo łatwiej dzięki temu ustawia nam się wszystko, jeżeli chcemy ustawić kamerę do tego, co widzi nasza luneta, żeby ta kamera patrzyła dokładnie tam, gdzie luneta. Dużo wygodniejsze niż wyciąganie telefonu, łączenie go przez Wi-Fi z kamerą i dopiero potem ustawienie, patrzenie, aha, tak patrzę z lunety, a tak patrzy telefon. Tak luneta, tak telefon. I wierzcie mi, jest to bardzo mało wygodne w tej klasycznej kamerze. Tutaj jest to dużo fajniejsze, tym bardziej, że jesteśmy w stanie sobie włączyć nawet krzyż na środku, który nam będzie podpowiadał, gdzie faktycznie jest dokładnie w tej chwili centrum tego, gdzie patrzy kamera. Więc moim zdaniem bardzo fajny feature. Do tego jesteśmy w stanie wejść, przytrzymując przycisk środkowy, w menu. I praktycznie całe menu, wszystkie funkcje możemy tutaj robić z pozycji naszej kamerki. Nie musimy łączyć się z telefonem. Wcześniej, żeby cokolwiek przestawić w tej kamerze, musieliśmy łączyć ją z telefonem, wchodzić w aplikację, odpalać i wtedy mogliśmy zmienić ilość światła, zmienić rozdzielczości i tak dalej. Teraz tego nie musimy robić, bo wszystko dzięki temu ekranikowi jesteśmy w stanie robić z pozycji tutaj. Zimno mi. Aż się trzęsę, za mało ruchu, wiesz? I to jest moim zdaniem największa zaleta tego dodatkowego ekranu, bo nawet to, że mamy podgląd, który na przykład jak włączymy kamerę, to widzimy, gdzie ona patrzy i tak dalej, i ona się po chwili, jak cały czas nagrywa film, to ten ekran się po chwili wyłącza, żeby oszczędzać na prąd. Ale większą moim zdaniem zaletą jest ekranu to, że możemy tutaj biegać sobie po ustawieniach. Nie musimy wyciągać telefonu i tak dalej. Nad ekranikiem mamy oczywiście slot na kartę pamięci. Na microSD do 128 GB. Raczej zalecają używać kamery U3, żeby dawała radę nagrywać w 2.7K, bo taka jest wyższa rozdzielczość tego urządzenia. Oraz obok mamy gniazdo USB-C do ładowania baterii, ewentualnie do połączenia się też z komputerem do przesyłania danych, czy do podglądu, czy czegokolwiek. Standardowo, ja ją sobie teraz wyłączę, kamerka nagrywa w rozdzielczości 2.7K w ustawieniach 4:3, jeżeli chodzi o proporcje.
Możemy ustawić też 16:9 oczywiście i tam też jest 2.7K i w obydwu tych funkcjach mamy ustawienia albo 2.7K, albo HD. Jak najbardziej fajnie. W tej chwili, jak już omówiliśmy kamerkę, idziemy na testy. Ja Wam od razu powiem, że po testach nie będę mówił, co wypada najlepiej, bo po prostu nie wiem. Ja najpierw sam muszę zrobić testy, zobaczyć jak to wygląda w porównaniu z tą kamerą. Zobaczyć na jakich odległościach, na jakim powiększeniu jest najlepsza ostrość, bo ta kamera nie ma żadnego autofokusa w dalszym ciągu. Ona ma dla każdego powiększenia ma konkretny fokus ustawiony, więc ona będzie ostra na konkretnym powiększeniu, na konkretną odległość. Więc chcę to zbadać, żeby mieć mniej więcej pojęcie, na którym powiększeniu, na jakiej odległości najlepiej jej używać. Czy na przykład, jeżeli już ustawię na 10, to nie będę miał ostrości na 100 metrach dopiero, a wszystkie mniejsze odległości będą rozmyte. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, więc ten test dopiero będę przeprowadzał i dopiero po nim będę mógł Wam powiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Test będzie dość obszerny, bo myśmy go już nagrywali, więc ostrzegam, że będziecie potrzebowali dużo cierpliwości, żeby to po prostu wytrzymać. Ja postaram się to wszystko ładnie opisać i jedynie potem już w komentarzu na końcu może uda mi się umieścić, jak to faktycznie działa. Dodatkowo robiliśmy też krótki test mikrofonu, żebyście też wiedzieli, jak to nagrywa, bo nie ukrywajmy, tam powiedzmy zazwyczaj nie potrzebujemy z tego dźwięku, ale do samej synchronizacji z innymi kamerami to się też przydaje, więc też warto wiedzieć, czy to w ogóle nam nagrywa dźwięk, bo mieliśmy jedną kamerę, która w ogóle nie nagrywała dźwięku. Tam bardzo cicho, nie wiem, czy to był uszkodzony mikrofon, czy co w mojej sztuce, ale tam praktycznie nic nie było słychać. I to był duży problem potem przy synchronizacji. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, bo ta kamera jest tak duża z jeszcze jednego powodu. Nie tylko sama optyka, a potem dobranie rozmiaru do optyki i ekranu. Nie. Tu jest włożona bardzo duża bateria. Ona nie jest wymienna w żaden sposób, ale ta bateria, na razie testowałem ją na 2 strzelaniach i na obydwu tych strzelaniach nagrała mi około 3-4 godzin materiału. Na jednym 3, na drugim 4. Na tym 4-godzinnym, jak potem odpaliłem ją w domu, to dalej pokazywała pełną baterię. W nagrywaniu 2.7K w 16:9 w 60 klatkach, więc ja autentycznie jestem ciekawy, ile ona da radę nagrać na tym jednym ładowaniu. No wiem, że się trzęsę, wiem. Dobra, więc tym kończymy i idziemy na testy. Dobrze, jesteśmy na moim standardowym terenie testowym i testujemy teraz kamery. Co prawda nie ukrywam, że ten test będzie długi i ostrzegam kogoś, jeżeli ktoś chce, żeby ten film był szybki i tak dalej, no to współczuję, bo trochę to potrwa. Poprzedni scope cam we wszystkich 3 rozdzielczościach, jakie używamy, czyli to będzie HD, 2.7K i na 4K. Będę wszystkie te rozdzielczości testował, bo skoro już scope cam 2.4K już mamy, to fajnie byłoby to sprawdzić. I tu jest taka uwaga, ja będę szedł po wszystkich odległościach po kolei od 10 do 100 metrów i w każdym będę patrzył sobie na Huberta, który stoi przy naszej klasycznej plandece, żeby zobaczyć, jak wygląda ostrość, jak wygląda obraz na tym dystansie w miarę dzisiaj czystym powietrzu, bo dzisiaj jest bardzo krystaliczne powietrze. I dodatkowo będziemy mieli scope cama tego nowego, bo go też przecież to o porównanie tak naprawdę chodzi, z tą uwagą, że w tym scope camie jeszcze mamy powiększenia różne. Więc ja będę zmieniał te powiększenie, bo robię ten test nie tylko dla Was. Robię ten test też dla siebie, żeby zobaczyć, na jakiej odległości, na jakim powiększeniu jest najlepsza ostrość. Bo prawda jest taka, że on nie ma autofokusa, ale jego fokus, jego ostrość jest ustawiona w zależności od powiększenia, jaką mam ustawioną na obiektywie. Więc to jest bardzo ważne i sam chcę sprawdzić, na jakim powiększeniu, na jakiej odległości mam ostrość, żeby wybrać po prostu najlepsze powiększenie do moich celów, tam gdzie ja strzelam. To będzie dla mnie bardzo ważne, ale sądzę, że i Wam może się tak naprawdę tutaj to przydać. Skopka mi chyba lekko w dół patrzy. To tam wiesz, metr czy w tą, to nam nie robi różnicy. Dobrze, ja zostawiam tutaj tą kamerę, ja ją nawet chyba wyłączę, bo teraz będziemy mieli tylko obraz tak naprawdę z tych kamer i to będzie dość długa seria teraz różnych powiększeń, różnych testów, no będzie tego dużo. I zaczynamy od 10 metrów i jedziemy na 100, zmieniamy rozdzielczości w kamerach i znowu od 10 metrów do 100. 10 metrów, tak to wygląda. 20 metrów, 30 metrów. Tak to wygląda. Dobra. I to jest 40 metrów. 50 metrów. Czy jesteśmy w połowie drogi. Razy 1. 60 metrów. To jest 70 metrów.
80 metrów, 90 metrów i to jest 100 metrów. To jest razy 1, razy 2, razy 3, razy 20 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, 30 metrów, razy 1, razy 2 i tak, razy 1 to jest 40 metrów, razy 1, razy 2, razy 3, 50 metrów, razy 1, razy 2, razy 1, razy 2, razy 3, 70 metrów, razy 1, razy 2, razy 3, 80 metrów, razy 1, razy 2, razy 3 i 90 metrów, razy 1, razy 2, razy 3, 100 metrów, razy 1, moment, nie, wróć, i 10 metrów, 20 metrów, 30 metrów, 40 metrów, 50 metrów, 60 metrów, 70 metrów, 80 metrów, 90 metrów i jesteśmy na 100 metrach. 4K rozdzielczość, 10 metrów. Tak to wygląda. To jest powiększenie razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 20 metrów i to jest razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 30 metrów. Tak to wygląda. To jest razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10. 60 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10. 70 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 80 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7,
razy 8, razy 9 i razy 10. 10 metrów to jest razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 20 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. Razy 1 to jest 40 metrów, razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 50 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 60 metrów i razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 70 metrów, razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. 80 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. I 90 metrów. Razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10, razy 1, razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9 i razy 10. Teraz jeszcze test dźwięku kamer. Teraz puszczam dźwięk z nowego Scopecama, żebyście słyszeli, jak to brzmi, jak brzmią moje słowa. Widzicie, kamera jest ode mnie około 20 cm. Może jest to troszkę bliżej niż normalnie trzymam karabin, ale tak to brzmi. I teraz Scopecam 4K, Scopecam 2, którego wcześniej używałem. Odległość zbliżona od moich ust do kamerki. Tak, powiedzmy, że o tak bym musiał, żeby było to samo. I tak to brzmi, żebyście mieli porównanie. I to by było, jeżeli chodzi o testy porównawcze kamer. I tutaj ja nie powiem Wam, co o tym myślę, bo szczerze sam nie wiem. Te testy są również dla mnie, że mógł sobie porównać, na którym powiększeniu mam najlepszą jakość obrazu, na której rozdzielczości obraz wygląda najlepiej, bo czasami sama rozdzielczość to nie wszystko. Czasami niższa rozdzielczość, ale lepsze zbieranie światła, lepiej ustawiona przesłona i tak dalej działa lepiej niż po prostu podciągnięcie rozdzielczości w kamerce. Więc ja też ten test robiłem dla siebie, dlatego tutaj nie będę mówił, że ta kamera jest lepsza, czy druga jest lepsza, jak to, nie będę tutaj się wypowiadał. Musicie sami określić, jak to się Wam podoba. Ja postaram się tutaj gdzieś napisać, co moim zdaniem wyglądało najlepiej, bo ja to sobie po prostu w obróbce dodam, obejrzę sobie to po kilka razy, porównam, zrobię stop klatki i postaram się wyłapać, która odległość dla którego powiększenia jest po prostu najlepsza. I w zależności od tego, na jakiej standardowej rozdzielczości będziemy grać, takie powiększenie będę używał. Bo czasami wcale największe powiększenie nie będzie dobre. I ogólnie co mogę o tej kamerze powiedzieć tak z rzeczy poza samym testem, to kamera jest duża.
ale za to ma świetną baterię. Ja ją używałem na strzelaniach już 2 razy, bez podłączonego powerbanka. Strzelania trwały około 4 godzin i nigdy bateria mi się nie rozładowała w tym scope-camie, mimo nagrywania w tej wyższej rozdzielczości w 60 klatkach. Więc pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony. Z drugiej strony kamera trochę więcej waży, ale jako, że nie musimy brać powerbanka, no to ta waga będzie nawet chyba na plus dla mnie, bo powerbank, którego używam, jest dość duży. Większy problem jest z tym, że kamera jest po prostu wielka gabarytowo i jest też dużym celem, co by nie mówić. Ta przednia szyba, w którą można trafić, jest naprawdę spora i to nie jest gruba szyba, więc można to jak najbardziej zbić. Więc ja będę starał się dorobić do tego jakąś nakładeczkę, żeby ją troszkę zabezpieczyć jakąś pleksą czy czymś takim, jakimś akrylkiem, bo boję się, że po prostu mi to rozbiją. Tym bardziej, że kamerka jest przeze mnie planowana do używania również do C-Cuba i dlatego tak bardzo mi zależało na tym również powiększeniu razy 1, bo wtedy jestem w stanie ją zamontować na C-Cubowym strzelaniu i po prostu się z nią bawić. Więc to jest chyba największa zaleta tej kamery. No i to chyba tyle. Ja będę jej na pewno używał, na pewno będę ją testował i jedyne co, to jeszcze jedna uwaga. Ja chciałem nią zastąpić swoją kamerę do nagrywek i tą sprzedać. Niestety ta jest na tyle duża, że zasłania mi większość lunet, których używam, do testów replik, do recenzji, więc siłą rzeczy prawdopodobnie nie zastąpi mi tego. Chociaż trochę mnie to smuci, bo też chciałbym móc korzystać z jej małego powiększenia, choćby ze względu na testy klamek, gdzie mógłbym ustawić razy 1 czy razy 2 powiększenie i testować klamki nawet na tych krótszych odległościach. No, zobaczymy, uda mi się osiągnąć. Co prawda tą kamerę chyba w razie czego bym postawił u dołu w klamce, to też nie było problemem. Ogólnie co do zalet, pomijając testy, wyświetlacz super i możliwość ustawienia jej tutaj, bez podłączenia telefonu i tak dalej. Ja mogę zmienić wszystkie rozdzielczość, mogę zmienić saturację, można się pobawić naprawdę w ustawieniach, nie podłączając się do telefonu. Super sprawa, bo to łączenie z telefonem to jest klikanie, potem trzeba w telefonie to wszystko. Ja wolę mieć to również dostępne z pozycji urządzenia bez wyciągania telefonu. Co prawda można oczywiście użyć telefonu i podłączyć i też to wszystko działa, bo to też sprawdzaliśmy. Ekranik, który pokazuje nam, gdzie patrzy kamera, też rewelacyjna sprawa. Możliwość dodania krzyży, nikomu moim zdaniem to nie jest potrzebne, bo te krzyże i tak są brzydkie jak noc, więc raczej z nich nie będziemy korzystać. Ale choćby włączenie sobie krzyża, żeby móc sobie sprawdzić, gdzie faktycznie patrzy kamera i gdzie patrzy nasza luneta, bez wyciągania telefonu i patrzenia na dodatkowy ekran, no rewelacyjna sprawa, więc tutaj naprawdę duży plus. Kontrola na klawiszach działa super, więc moim zdaniem rewelacja. Przybliżenie działa bardzo super, więc naprawdę fajnie. Bateria, kolejna zaleta. Chyba jedyna wada, do której mogę się przyczepić, poza gabarytem, ale jest to, no powiedzmy, rzecz dość umowna, to może być dla niektórych wada, dla niektórych niekoniecznie, to jest montaż. W tej kamerce, w starym scope-camie, bez problemu robiliśmy to bez narzędzi. Tutaj jest taka dźwigienka, odkręcamy, odciągamy ją i kręcimy bez żadnego problemu, bez użycia narzędzi. Niestety tutaj się nie da. Jest lipa, urządzonko jest przykręcone po prostu na imbusy. Mamy 2 śruby te na środku, które musimy odkręcić i docisnąć, żeby złapać kamerę. Niestety jest to problem, imbus jest 2,5 mm, więc trzeba go zawsze mieć jeszcze ze sobą, więc to też moim zdaniem wada. I to chyba tyle. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i dziękuję Hubertowi, że postał i pozwolił do siebie pocelować. No i cóż, na tym kończymy. Do zobaczenia ponownie.